No i w przeszłości były tutaj wszędzie druty, bo to były wszystko tereny wojskowe. Z dzieciństwa pamiętam, że jako dzieci chodziliśmy na grzyby. Nieraz nas ścigała żandarmeria wojskowa. No, zobaczcie, jak zachęcająco to wygląda. Zapachy są nieziemskie. Kupę samochodów zawsze stała. Dzień dobry, kochani. Zobaczcie, co tutaj jest. Może ktoś rozpoznaje. Zobaczymy potem. No, jesteśmy na Helu. Dzisiaj zrobiliśmy sobie wycieczkę na Hel. Mój mąż bardzo chciał przyjechać na Hel. Mówi, że nigdy na Helu nie był. Więc zrobimy sobie wycieczkę. To ja tu byłam jakiś czas temu. Ale żeby sobie odświeżyć pamięć. Zobaczcie, jaka jest kolejka tutaj na latarnię morską. No, to sobie odpuścimy. Fajnie by było wejść na tą latarnię, ale no, zobaczcie, ile ludzi w kolejce czeka. Fajna jest dzisiaj pogoda. Nie za gorąco, jakieś 22 stopnie. Także idealna pogoda na spacer, więc zapraszam na spacer z nami. Jest tu ze mną lokalny przewodnik. Hel to był wioską rybacką. Prawa miejskie uzyskał ponad 600 lat temu. Teraz idziemy do drogi, która prowadzi na plażę bałtycką z wyjściem na Morze Bałtyckie, nie na zatokę, tylko na Morze Bałtyckie. Jest to w tym rejonie największa plaża. Dobrze, to może powiesz, Iwonko, na temat tej drogi, którą się teraz udajemy. Co to jest za droga w ogóle? To jest taka, no stosunkowo widać po kostce, że niedawno jest ta droga położona, bo tu kiedyś była taka zwykła piaszczysta droga. Meleksy jeżdżą wszędzie, w związku z tym, że są elektryczne, więc nie mają zakazu. Trzeba po prostu uważać, bo się dosyć cicho przemieszczają. I teraz tą boczną drogą idziemy właśnie do drogi, która jest równoległa do tej drogi na latarnię morską, gdzie byliśmy tam właśnie u podnóża latarni. Dochodzimy do drogi prowadzącej bezpośrednio na plażę bałtycką, jak już wcześniej wspominałam, od strony Bałtyku. Nie zatoki, tylko Bałtyku. Tutaj wcześniej były jakieś budki takie tam z lodami, innymi gadżetami, jakieś pamiątki. Droga też jest, bo kiedyś to była taka zwykła piaszczysta droga z płytami jumbo. W tej chwili jest położona ładna kostka. No i w przeszłości były tutaj wszędzie druty, bo to były wszystko tereny wojskowe. Z dzieciństwa pamiętam, że jako dzieci chodziliśmy na grzyby. To nieraz nas ścigała żandarmeria wojskowa z tego względu, że no po prostu nie wolno było tam wchodzić. No, ale że w stosunku do dzieci nie wyciągano aż tak poważnych konsekwencji, więc no, traktowano nas trochę z przymrużeniem oka. No to ciekawe czasy, ci powiem, pamiętasz. Wejście w tej chwili jest otwarte, można wejść sobie, bo tutaj wszędzie są rośliny karłowate, bo niestety na półwyspie tutaj nie ma wysokich, smukłych drzew. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne no, dominuje sosna karłowata. Chodzi ci o te wiatry, które tutaj nad morzem występują, tak? Tak, tak. Zresztą widać, te drzewa są nie za wysokie, pokręcone. Powiedz, a z tymi grzybami tu jak chodziłaś na te grzyby, to żeście znajdowali jakieś grzyby wtedy? No, dominowały kozaki, tak zwane no, czerwonogłowce. Też były olszówki, zbieraliśmy, chociaż niektórzy twierdzili, że one są trujące, ale jako żeśmy się nie potruli. Nie było szlachetnych grzybów typu borowiki, tam jakieś inne takie, no bo to po prostu jest takie podłoże, a nie inne. Takie szlachetniejsze grzyby nie występowały. Często też tutaj występują w tym rejonie jakieś pozostałości po okopach, po zasiekach, jakieś bunkry. Po prostu było wszystko pogrodzone, także nie wolno było tutaj wchodzić. Nie było wstępu jakby, to jako dzieci, żeście czasami przekraczali te granice, których nie wolno było, tak? Tak, dokładnie. Wiele sobie zdając sprawę z konsekwencji, tak? No wiedzieliśmy, że nie wolno, ale no, dziecięca ciekawość pchała nas do przodu. No to ciekawie. Molcia zwiedza. No, Molcia jest z nami. Tutaj mamy tablicę. Mamy szlak, nie? Tu jesteśmy. No i tutaj można te wszystkie tamte fortyfikacje zwiedzić i dojść aż do dworca PKP. No fajnie, że tutaj te szlaki są tak zaznaczone i można zobaczyć, gdzie idziemy. Także no, jak ktoś lubi historię wojenną, to może sobie tutaj też coś ciekawego na ten temat poczytać i zobaczyć. No, a tutaj są takie górki, to powiedz mi, co pamiętasz? Tutaj jak zima była, bywały zimy, przychodziliśmy na sanki i między tymi drzewami slalomem takim zjeżdżaliśmy na dół.
Czasami się udało, czasami się gdzieś na drzewie człowiek zatrzymał. No i na przykład tak już jesienią przychodziliśmy, jak było sucho, ładnie, przychodziliśmy zbierać szyszki. Bo nie zawsze mieliśmy taki gaz butlowy. Wcześniej na przykład w domu była Westfalka, no i to było świetne podpałka. Świetnie się rozpalało. Ciekawe. No widzicie, kochani, zwiedzanie takich miejsc, spójrzcie na ten las. Te wszystkie sosny są takie pokrzywione, jak tutaj właśnie Iwonka mówiła na ten temat. To właśnie z powodu tych wiatrów, które tu występują, no bo jak wiecie, Hel to się znajduje na takim cyplu, na takim półwyspie, także tutaj wiatry z dwóch stron. No i fajnie jest posłuchać taką historię, jak tu kiedyś ludzie żyli, bo teraz to jest bardzo turystyczne miejsce. Słuchajcie, ja pierwszy raz słyszę o tym, żeby używać szyszek na rozpałkę, ale zobaczcie, no kiedyś tak było i może dzisiaj dużo ludzi już tego nie pamięta, ale może ta informacja się kiedyś przyda. Może kiedyś będzie jej nam potrzeba rozpalić, a nie będzie czym. Także widzicie, szyszki suche na rozpałkę świetnie się nadają. A my dalej tutaj zmierzamy w kierunku tej plaży i zaraz ukaże się przed nami, podejrzewam, że fascynujący widok, więc bądźcie z nami do końca. W przeszłości, kiedy kontrolowano jeszcze dokumenty, także na półwysep, na Hel sam można było wjechać samochodem wyłącznie za zgodą komendanta portu wojennego, a na dokładkę mogę powiedzieć tylko tyle, że tym samochodem można było przyjechać i wyjechać. Nie było jeżdżenia po Helu autem. No a dzisiaj, jak widzimy, nie ma żadnej kontroli. Tłumy ludzi i jeżdżą Meleksy i inne turystyczne samochody. No to słuchajcie, kochani, właśnie dochodzimy do przepięknej plaży bałtyckiej. Jak widzicie, tu jest też taki chodnik, także jak ktoś ma jakieś trudności mobilne z wózkiem, z dziećmi, to mogą sobie tędy dojść do tej wody. Także jesteśmy na najwęższym kawałku Polski. Prawie że. No, jesteśmy najbardziej wysuniętym kawałku Polski. O, może się poprawię. No i dzisiaj pogoda jest idealna. To jest Tak. to jest pierwsze miejsce na półwyspie, ma 150 metrów, gdzie praktycznie widać wodę z jednej i z drugiej strony. Tu jest mój mąż, który nigdy nie był na Helu, jest dzisiaj pierwszy raz. No i potem spytam się jego o wrażenia, ale prowadził auto, więc mówił, że jest zachwycony. I tak jak widać, plaża jest olbrzymia. To ta w Łebie to jest bardzo skromna koleżanka. Tak. I co jeszcze charakteryzuje te polskie plaże? No już mamy trochę wiaterku. No to będzie słychać. Ten bialutki piaseczek, zobaczcie. Drobny taki, który się wciska wszędzie potem. Także polskie morze. Pogodą nie grzeszy. Cały czerwiec i lipiec. Ale dzisiaj akurat żeśmy, sprawdzając pogodę, stwierdzili, że albo dzisiaj, albo nie wiadomo kiedy. Bo znowu pogoda jest taka, że tylko deszcz pada. A no to jest jeden w sumie dzień, w którym nie pada. W najbliższych dniach będzie znowu padało, więc trzeba było wykorzystać tą okazję. Także jak widzicie, ta plaża jest bardzo rozległa. Się ciągnie bardzo daleko. Nie pójdziemy, bo jesteśmy jednak tutaj tylko tak, wiecie, spacerem. No i w tamtą stronę widać chyba jakąś stocznię, jakieś statki tam daleko w oddali. Tak wygląda na Helu, słuchajcie, w tym roku. Ludzi pełno i turystów, mimo że pogoda jest średnia. Ludzie próbują się opalać, bo jak wiadomo, słońce operuje nawet przez chmury. To jest stacja meteorologiczna, która bezpośrednio podlegała pod Gdynię. Tutaj widzimy ogródek meteorologiczny, gdzie były temperatura przy gruncie, taki ten baniak, który trochę wygląda jak bańka na mleko. To był zbiornik, który pokazywał, ile opadu było. Tam są termometry, różne czujniki, których wcześniej, bo tu kiedyś byłam pracownikiem stacji meteorologicznej. W tej chwili jest dużo urządzeń elektronicznych, których za moich czasów nie było. Wieżę obserwacyjną. Sporządzaliśmy depesze synoptyczne. W razie jakichś gwałtownych zjawisk, burz, jakichś silnych opadów, to się sporządzało depesze na lotniska. U podstawy tej wieży obserwacyjnej za moich czasów była tam taka kula, heliograf, która wypalała na pasku ilość w ciągu dnia godzin słonecznych. To musiał być ciekawy widok tam z tej góry. Wchodziłaś tam na górę? Oczywiście. No w ten sposób też się określało ilość zachmurzenia, poszczególnych rodzajów chmur, ile jest.
No w tej chwili widzę, że jest bardzo dużo anten, jakichś urządzeń elektronicznych. No minęło trochę czasu. No to znaczy, że teraz pomiary są jakby robione Elektronicznie. Kiedyś musiałaś obserwować to i no, jakoś po prostu zapisywać, tak, te zmiany, czy... Były urządzenia, które po prostu na przykład pokazywały wartości ciśnienia, no i innych takich parametrów, na podstawie których się sporządzało depeszę synoptyczną i to się wysyłało co godzinę do Gdyni. No mówię, chyba że w międzyczasie występowały jakieś gwałtowne zjawiska, to wtedy powiadamiało się lotniska. A, no to ciekawa historia, że tutaj kiedyś pracowałaś. Dziękuję Ci za pokazanie tego miejsca, bo wiesz, taki zwykły turysta może o tym nie wiedzieć. Fajnie się przejść z kimś, kto tutaj mieszkał i żył i się urodził i może pokazać po prostu z innej strony, jakby ze swojej perspektywy, ze swojego doświadczenia. Także spacer dzisiaj jest naprawdę że udany. Jeszcze pójdziemy, odwiedzimy parę innych ciekawych miejsc. Nie wiem dokładnie, jakie to miejsca odwiedzimy, ale z chęcią posłucham historii. Mam nadzieję, że i Wy na temat tych miejsc. Bądźcie z nami. No a dzisiaj tu mamy takie zautomatyzowane stacje meteo. A tutaj mamy płot. I dlaczego tutaj ten las jest ogrodzony? Możesz nam powiedzieć? Jest to teren meteorologii i gospodarki wodnej. No i nieraz taka niczego nie podejrzewająca wycieczka idzie sobie, a tu wychodzi z lasu taka watacha dzików. W razie wycieczka lądowała na płocie. Dzwonili do organów, które mogły ich tu przetransportować do miasta. No dziki, wiesz, kiedy się pojawiły samochody WSW, czy żandarmerii wojskowej, samochody spłoszyły dziki, no i ci ludzie mogli po prostu z tego płotu zejść i sobie dalej spokojnie iść. Niezłe akcje były. Ciekawa jest, takie akcje są, że ludzie uciekają na płot. Są też tutaj 4-gwiazdkowe. Nie tylko lasy i dziki, jak się okazuje. Mamy też hotele 4-gwiazdkowe, te bardziej nowoczesne. Z opowiadań tutaj Iwony się bardzo zmieniło, zrobiło się bardzo turystyczne. Z czasów powojennych. Zobaczcie. Już tutaj drzewa swoje zrobiły. Także wieże strzeleckie. Chyba tak to się nazywa. Zobaczcie tutaj, jakie mamy widoki na tą plażę. No i tu się przemieszczamy tą promenadą i tą promenadą aż dojdziemy do miasta. No dzisiaj widoczność jest taka średnia, bo mamy taką jakby mgłę, ale widzimy tam w oddali Gdynię. Zobaczcie, tutaj doszliśmy przy jednym z tych wejść do plaży, do takiego miejsca, gdzie było tutaj kiedyś w trakcie wojny działo obrotowe. Takie zostały jeszcze, widzicie, że taka historia i takie widoki. No a tam z tyłu widać takie drzwi, w których tam była przechowywana amunicja do tego dzieła. Prawidłowo to się nazywa stanowisko ogniowe armaty B-34U. No i tu też są pozostałości jakieś z okresu wojny. Także spacer tutaj jest taki fajny tą promenadą przy tym lesie. No zobaczcie, tu mamy symbol Pomorza. Tu w Polsce też mamy churros. Możemy, tak jak w Hiszpanii, skosztować. Spytam się męża, czy chce churros. Trzeba było się zaopatrzyć tutaj w magnesik. No i tutaj idziemy tą turystyczną część. Wszystkie budki z fast foodami jakimiś i tak dalej. Powiem Wam, że to jest trochę denerwujące, te samochody tutaj i te rowery, które jadą, i te meleksy, bo fajnie by było, gdyby tu się odbywał tylko ruch pieszy. Tutaj sprawdzałam na Wikipedii, a ludność Helu się wyludnia, że spada, jest
trochę więcej niż 2000 ludzi. No, na to wpłynęło parę perspektyw, to, że społeczeństwo się starzeje, ale też ludzie stąd wyjeżdżają i też zginęły te miejsca pracy, które tu były, tak? Były tu jednostka wojskowa, garnizon był, no i już tego garnizonu nie ma, więc całe te rodziny, to wszystko się wyprowadziły, także turystów jest więcej teraz. Zobaczcie, na pewno tego nie czujecie, te wszystkie zapachy tutaj wędzenia. I tu jest jedno ciekawe miejsce, jakiś grill robią. Bardzo fajne te rzeźby mi się podobają. Głośno, tłoczno, turystów dużo, zobaczcie, jeden dzień pogody. Ile ludzi. No, można zjeść sobie zupę rybną albo coś z ryby. Zapachy są naprawdę miłe. Słoneczko wyszło, robi się naprawdę ciepło. Także tak jak tutaj mi Iwona podpowiada, dużo to miejsce się zmieniło. Na przykład ten tutaj przed nami apartamentowiec, może 2 lata tutaj jest, wcześniej go też nie było. Także widzicie, dla turysty się buduje wszystko. Także ponad 2000 mieszkańców tutaj, oni by nie potrzebowali tych straganów, tego wszystkiego. A dla turysty to wszystko właśnie powstaje. No jest ciekawie tędy się przejść, gdyby nie te wszystkie te pojazdy tutaj na kołach, które niestety trzeba na to uważać, bo i rowery, hulajnogi. Jest fajnie, jak jest droga wyłącznie tylko dla pieszych i wtedy można sobie spokojnie, bez obracania się do tyłu sobie przejść. O, mamy żabkę, zobaczcie, żabka jest wszędzie, nawet i tutaj. Także ruch tu się odbywa, widzicie, nieustanny z tymi meleksami. Także trzeba korzystać z tego czasu letniego, który jest i poodwiedzać tych kurortów trochę. Taką mam serię tych kurortów. Łebę odwiedziliśmy niedawno, Ustkę. No i tutaj mamy film z Helu. Także mamy już 3 miejsca odwiedzone nadmorskie. No i fajna jest ta atmosfera właśnie, że przez ten las się przechodzi i no, zobaczcie, jak zachęcająco to wygląda. Wędzą się na świeżo, zapachy są nieziemskie. Smakołyki aż się proszą. Cudnie to wygląda. Zapraszamy na wędzone ryby. Słuchajcie, tutaj taki obiadek, domowe obiadki tutaj. Nie w jakimś turystycznym miejscu i tutaj mamy 62 zł za takiego wielkiego wieprzowego kotleta. Surówka do tego, no a ja niestety tylko frytki bezglutenowe i do tego surówkę smacznego. Także kochani, to się nazywa bar pod Brzuską, gdzie przed chwilą żeśmy zjedli naprawdę bardzo dobry domowy obiadek. Na ulicy Wiejskiej fale były na 12 metrów i obryzgiwały tutaj będących tych na środku ulicy. Tutaj po drodze będziemy mieć fokarium. O, nie wiem, czy nam się uda wejść do fokarium, ale do Muzeum Rybołówstwa nam się nie udało wejść, niestety, bo psów nie wpuszczają. Mimo, że pies był Mimo, że pies jest w wózku, no ale trudno. Także tu mamy też foki, tak samo jak na Fuerteventurze. Jest trochę tych atrakcji tutaj, jeżeli chodzi o Hel. No i mamy trochę tutaj informacji na tej ścianie całej, tutaj widzicie. Cały czas tą promenadą można sobie tu iść. No, z chęcią bym weszła tam i pooglądała te foki. I jak wiecie, ja lubię zwierzęta. A tu jest ogromna kolejka do tego fokarium. Zobaczcie. Kilkanaście metrów. Także jak chcecie się wybrać do fokarni, no to bądźcie przygotowani tutaj na taką kolejkę. Zobaczcie. Dzisiaj jest środa, no to nie jest, wiecie, piątek, weekend. Dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że podobała Wam się wycieczka. Dajcie znać w komentarzach i do następnego. No słuchajcie, przejeżdżamy tutaj przez najwęższy kawałek tutaj na Helu przejeżdżamy, te 150 metrów. Tu mamy morze z tej strony